Dzień dobry, witam Was. Gdzie może w niedzielę Polun witać swoich gości? Pod kościołem. Tak, pod kościołem. Jesteśmy dokładnie pod kościołem na Wilhelmsburg. Jesteśmy pod kościołem protestanckim na Wilhelmsburgu w Hamburgu. Dzisiaj jest 9 marca, urodziny mojej mamy. Bardzo serdeczne życzenia jej składam oczywiście. Jesteśmy pod kościołem protestanckim w Hamburgu. Ponad 90% jest tutaj protestantów, luteranów. Oczywiście pan proboszcz Luter, który nie... Maciek zaczął nagrywać. Posłuchamy dzwonu. Dobra, nie do końca. Dobrze. Luter, proboszcz Hamburga, jednych z kościołów z Hamburga, nie do końca zgadzał się z wytycznymi Watykanu, które zaczęły przychodzić wtedy. Zaczęli nagminnie tutaj nas tutaj ewangelizować. I to w taki sposób dosyć mocny, charakterystyczny, co się bardzo nie podobało. Zresztą przypomnę, że ten sam problem miał Kościół anglikański, który w Anglii już za Ludwika chyba VII albo VIII, sprawdzę to, napiszę, oderwali się z tego względu, z tego samego względu, co ten Kościół tutaj. O co poszło? Pytanie? O rozwody. Nasz Kościół twardo stoi przy tym, że nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny, jest ewentualnie unieważnienie sakramentu. Trzeba tam spełnić 3 warunki, nawet jest 4, ale o tym może kiedyś indziej i można na podstawie tego unieważnić sakrament. Chcieli pójść dalej, no i oczywiście Luter wpadł na pomysł, że można to zrobić poprzez napisanie swoich tez, które zresztą przybił do katedry świętego Michała w centrum Hamburga, do drzwi przybił te tezy. No i tak to bardzo się mieszkańcom spodobało, ponieważ dawało im dosyć spory luz w tym dosyć sztywnym kościele, który, przypominam, że to był kościół, że to były prawa kościelne, które były bardzo sztywne i tak nie za bardzo tu było tym hamburgerom wyzwolonym w to wchodzić, więc ta religia była im jak najbardziej po drodze. I w tym temacie w tym temacie właśnie pan Luter postanowił swoje tezy przybić do drzwi kościoła i tak powstał kościół luterański, później protestancki sobie razem z tym utworzyli i sobie właśnie tak tutaj zarządzali tym Hamburgiem, wiarą. Ona jest bardzo podobna do naszej. Praktycznie oprócz paru złamanych, przeistoczonych, zmienionych praw kościelnych, praktycznie niczym się nie różni od nas wielce. Oczywiście jedną z taką zaskakujących rzeczy jest to, że mogą brać udział tam jako księża, kobiety mogą być. Widziałem to na własne oczy, nic strasznego tu się nie dzieje, mają fajne takie, może uda mi się to zrobić, takie fajne grube kołnierze mają białe i fajnie to wygląda. Tak bardzo szekspirowsko, jakby to powiedzieć. I tak to właśnie z tym kościołem. Teraz pewną rzeczą, którą tutaj usłyszeliście, są dzwony. Tutaj, akurat w naszym kościele, te dzwony biją bardzo często i długo. Biją na pół godziny, na pełną godzinę trochę biją, ale biją też w momencie, kiedy jest tak zwane to podniesienie, hostii i wtedy buczą te dzwony na całego. Zresztą w Hamburgu bardzo długo było wcześniej słuchać, teraz słuchać dzwony w całym Hamburgu i tutaj właśnie jest pewna ciekawostka. Ciekawostka. Swego czasu, jak tutaj zaczęły dochodzić do siły te grupy islamskie, Kościół, no oczywiście wiara jak wiara, ja tego nie neguję,
nie mówię, czy to jest dobre, czy złe, nie w tych kategoriach w ogóle to chcę rozpatrywać, to, y, to właśnie to zjawisko, ci właśnie muzułmanie, no powiedzieli, bo to na początek było bardzo takie silne trendy w Niemczech, żeby mówić, że to obraża ich uczucia religijne. Praktycznie co by się wokół nich w Hamburgu nie działo, czy mięso w sklepie, które było wieprzowe, czy to jakieś panie chodzące w krótkich kieckach w lato w eksponowanym biurze, wszystko obrażało ich uczucia religijne. No w pewnym momencie, parę lat temu, było to naprawdę aż upierdliwe. Nie wiem, czy oni chcieli tutaj wprowadzić strefy szariatu, czy coś. W Hamburgu by im to nie weszło, z góry mówię. Ale wracając do tego, no i oczywiście pewna grupa tych muzułmanów postanowiła napisać do Bugelmeistera. Bugelmeister to jest nic innego jak burmistrz miasta Hamburg i właśnie ten burmistrz miasta Hamburg odczytał ten list tego zrzeszenia muzułmańskiego, które pisało, że bardzo im przeszkadzają dzwony. Dzwony im w Hamburgu przeszkadzają, które biją i to obraża znowu ich uczucia religijne. I w tym momencie właśnie no, musiał się ustosunkować do tego. Słuchajcie, odpowiedź była na forum publicznym. Nie było to jakieś tam, że sobie coś tam pod nosem chrząknął. Nie, odpowiedź była pełna w gazecie. Wiecie, jak odpowiedział? Szanowni goście, zaznaczył, szanowni goście, w mieście Hamburg dzwony biły. Dzwony w mieście Hamburg biją i będą bić nadal. Dziękuję, wszystko w temacie. Jeżeli kogoś bardziej interesowało to, czy dzwony w Hamburgu będą bić, tak, będą bić. I na to goście nie mają wpływu, więc goście bądźcie gośćmi i się zachowujcie jak goście, a nie wchodzicie i dyktujecie swoje prawa tutaj, bo to jest wolne miasto Hamburg. Tu wiele można, tu wiele przychodzi, ale cholera, no ja też jestem bardzo tolerancyjny, miły, ale no wchodząc do mnie do domu, nikt mnie nie będzie rozstawiał po kątach. Powiem, sorry stary, jeżeli coś ci się nie podoba, tam są drzwi. Dziękuję, do widzenia. Tak to wygląda. Materiał tu nagrywam. Dlaczego materiał tu nagrywam? No oczywiście niedziela, no, gdzie miałby się podziać polun w kościele. Tutaj muszę szybciutko złamać rąbka tajemnicy. Moja wiara, czyli u mnie jest strasznie rozbita między kościołem a wiarą. Wiara jest wiarą, kościół jest kościół. Na temat kościoła mam swoje zdanie, opinię, na temat wiary też, ale tu jest duża granica. Nie mieszam tego, ok? Zamykam temat. Kościół Emmo Kirche powstały w 1896 roku. No, dosyć stary kościół. Odbudowany, ale wybudowany według planów Brandta Hoppa i Rudolfa Jungera. W roku 1951 budowano go przez 4 lata. Aha, on od razu był ewangelicki. Tak, kościół był od razu ewangelicki. Powstał tak jak tutaj w ogóle wszystko Stein, bo tutaj jesteśmy na wyspie kamiennej Stein. Zresztą na stację, którą mieliśmy się udać do starego tunelu, to się nazywa Steinwerde. Nic innego, to jest jak po prostu kamienna wyspa. Tylko że te Werde to nie jest taka do końca wyspa. Insel to by było trzeba tłumaczyć bardziej na polski jako łacha, taka na rzece łacha piachu, albo w zatoce dziś jakaś taka łacha piachu i to jest te ich Werde. No to w sumie jest wyspa, ale to jest taka nie do końca wyspa i dodane jest jeszcze Stein, czyli byliśmy tutaj na jakimś takim kamiennym łacha piachu, czy coś takiego, tak? Więc tak to powinno. No i bardzo dużo obiektów tutaj. Stein, to, tamto, kamienne to, kamienne tamto. Słowem usprawiedliwienia. Rozpoczyna się w Hamburgu nowy sezon turystyczny i co za tym idzie i komunikacja miejska i pewne imprezy, koncerty, cały z tym związany happening.
To wszystko się zmienia. Do tego stopnia, że autobus, który jeździł praktycznie bardzo często, 156, tu spod mojego domu w stronę starego tunelu, jeździł praktycznie co jakieś co 10, co 20 minut i nie stanowiło to jakiegoś problemu, ale teraz nagle uznali, że no tak niepotrzebny jest taki autobus, nie będzie jeździł. Jeździ bardzo rzadko, bo jeździ parę razy bardzo wcześnie rano, a później koło 13-14. Jest to na pewno związane z pracą pracowników w stoczni i w porcie w Hamburgu, żeby ich po prostu dowozić do pracy. Nie, oczywiście zjawisko jak najbardziej zrozumiałe i do tego nic nie mam, ale będę musiał się przejechać na rolce. Nie wiem, może wybiję sobie ostatnie zęby, ale chcę dla Was nagrać ten tunel. Już pokazuję dlaczego. Przygotowałem się jak pilny uczeń w szkole. Pokazuję już, tak? Jak pilny uczeń w szkole, oczywiście wszystko musi mi się poplątać. Jak pilny uczeń w szkole, przygotowałem notatki. Mam notatki porobione. Tutaj z głównych tematów, które miałem dzisiaj poruszyć, to oczywiście stary Hamburg tunel, który powstał, mniej więcej jego pomysł powstał już w 1911 roku. Generalnie został wybudowany, jako budowany został w roku 1900, czekajcie, uciekła mi ta data, nie chcę być, w 1919 on został praktycznie oddany do eksploatacji i to się uważa za jego okres otwarcia. Przygotowane materiały, nie pojechałem, nie będę teraz o tym opowiadał. Wykupię tą rolkę, przejadę się. Albo się uda, nagram ciekawy materiał, albo zgubię zęby, jedno z dwóch. Kolejny temat, który miałem dzisiaj poruszyć, to jest koniec eventu, mojego eventu, który się nazywał Papierosy, okulary. Papierosy, okulary. Event się nazywał. Polegał na tym, że cena, którą mnie tutaj trochę wystraszyli, 300 euro za moje okulary do pracy, a są to okulary progresywne, czyli tu są te takie trochę inaczej do patrzenia dalej, wycenili na 300 euro. No oczywiście zmierzę się z tym finansowym wyzwaniem jak najbardziej. Nie widzę tu jakiegoś takiego szerszego problemu, ale powiedziałem, no w końcu jak inni youtuberzy, jak wszystko to z tym związanym zjawiskiem, umią sobie pomagać na zasadzie właśnie, a wesprzyjcie mnie, a to, a tamto, więc no wpadłem na pomysł, żeby sprawdzić samemu, jak silna jest power internetu, jak silny jest. Postanowiłem właśnie sprawdzić to i rzuciłem wyzwanie, event właśnie okulary za papierosy. Polegało na tym, że do piątku 7 marca czekałem na wpłatę 300 euro na moje konto PayPal i jeżeli w którymś momencie bym zobaczył, że jest wpłata 300 euro z dopiskiem okulary, to by był ostatni dzień, kiedy zapaliłem papierosa. No oczywiście w moim wypadku siła internetu się okazała się, nie zadziałało, ale dalej, przykro mi. Niestety, trzeci temat, słuchajcie. Trzeci temat powraca. Jest to temat, który poświęciłem jeden materiał. Jest na YouTubie. Jak nie zapomnę, to go podlinkuję tutaj. Jest to materiał dotyczący wykorzystywania Polaków do pracy za granicą z zaznaczeniem Niemcy. Oczywiście opisałem to zjawisko z mojego punktu widzenia, jaka jest tam prawda, jaka jest fałsz. No dzisiaj znowu musiałem zabrać głos na forum. Poruszono tutaj znowu, akurat to z Minijob było pytanie, właśnie wpłat dotyczących na Rentnerversicherung, czyli to jest ten jeden ze składników, bodajże trzeci lub czwarty składki ubezpieczeniowej, czy po prostu, czy chce płacić ktoś, czy nie chce ktoś płacić. Oczywiście było parę tam odpowiedzi, oczywiście pytanie było, co to jest. To bardzo szybko udzielono panu odpowiedzi, co to jest, ale oczywiście za tym poszły nie płać, bo to państwo, bo to złodzieje.
Dziękuję aparat, że w końcu żeś się ze mną dogadał, bo to za każdym razem dziwnie bywa. Nie będę już o swojej słabie wspominał. Tu w tym miejscu pod tym kościołem jest zawsze pusto. Nie wiem, czemu kamera szalejesz. Wracam do tematu niepłacenia składek. Oczywiście grono ludzi się rzuciło na temat właśnie tego, żeby temu przeklętemu państwu nie płacić składek, bo to są złodzieje i po prostu im się nie płaci, nie? Im się nie płaci tych składek. Nie wiem, dlaczego takie podejście mają, ale okej. Czyli tak, nie płaćmy tego 3 euro rentny Ferzycharu miesięcznie, bo to nie więcej z Job Center tyle wychodzi, tego ubezpieczenia rentowego. Te 3 euro na pewno temu panu zapewni to, że sobie za to kupi BMW nowe albo Mercedesa. Ale napisałem jeszcze w komentarzu coś takiego, że jeżeli dojdzie pan do tego okresu, kiedy pan będzie musiał poprosić państwo o pomoc, to oni mają prawo się zapytać, a gdzie są pańskie składki? Więc idźmy po rozum do głowy, tak? Idźmy po rozum do głowy i te 3 euro miesięcznie, a ewentualnie jakiekolwiek pieniądze, które mogą nam później pomóc i nas zabezpieczyć, okej, każdy ma swoją wagę, polecam się zastanowić nad tym, ale wyjeżdżać na tym, że państwo to złodzieje i tylko od was wyciągają i kradną od was pieniądze, a kiedy co do czego przychodzi, zwracamy się do tego niedobrego państwa o pomoc, nie zwracamy się o jakiekolwiek pieniążki, oni się pytają, a gdzie dokumenty, a gdzie składki? Nie ma ich. Dlaczego? Bo mieliśmy bardzo ciekawe pomysły na te 3 euro. Na te 3 euro mieliśmy bardzo ciekawe pomysły, żeby je zainwestować. Nie w ubezpieczenie. Więc polecam. Polecam się. Tak więc kościół zrobiony, anegdota opowiedziana, o dzwonach, o panu proboszczu Luterze też opowiadałem. Co jeszcze można ciekawego nadać? No, bardzo ładny kościół. Muszę przyznać, że spore pieniądze tutaj wyrzucają, z tego względu, nie wyrzucają, przeznaczają na kościół, z tego względu, że pewną częścią odprowadzonego podatku w Niemczech od swojej pracy jest od razu deklarowanie się, do której religii należysz. Oczywiście możesz powiedzieć taka, inna religia. Oczywiście są na to rubryki do zaznaczenia i część właśnie tych pieniędzy jest kierowana do tych kościołów, tak? Do tych kościołów jest skierowana, dlatego te kościoły mają pieniądze na remonty, na utrzymanie tego w bardzo dobrej jakości. Wnętrza tych kościołów są przepiękne, są czyste, są utrzymane. Ksiądz nie musi prosić za każdym razem wiernych o zrzutkę na tacę, żeby naprawić dziurę w dachu, prawda? Bardzo, bardzo fajne. Jeżeli się nie opowiecie oczywiście za żadnym z kościołów, jest taka też rubryczka, w którą się zaznacza i wtedy pieniążki trafiają na z góry narzucone instytucje charytatywne. Są to dzieci, pomoc starszym i szeroko rozumiana Pflegegeld, czyli opieka taka zdrowotna dla chorych, którzy wymagają. Proste. Dlatego troszeczkę mnie irytuje to zbieranie nadal na tacę w kościele, który de facto dostaje pieniądze od nas już. Dostaje pośrednio, bo to nie są pieniądze rzucone na tacę u księdza, ale część naszych zarobków jest przeznaczona właśnie na ten zdeklarowany kościół, na tego księdza i ponowne wyciąganie tacy. Każdy niech to oceni według siebie, dlatego powiedziałem akurat co do tego. U mnie granica między kościołem a wiarą jest bardzo mocna i duża jest ta granica, więc nie mieszam tego. Jest kościół, niech on sobie rządzi się, żyje swoimi prawami i jest wiara. Ja tego nie miksuję. Czy to wszystko? Chyba wszystko, co miałem opowiedzieć. Następnym razem, jak będę jeszcze bardziej seplenił, to znaczy, że próbowałem jechać na rolce i wybiłem sobie zęby. Bo muszę dojechać do jakiegoś tego tunelu, a przecież nie będę o 6 rano tam jechał, a później czekał na 1 czy 2 autobusy o 14, który wraca. No, nie, no, zawsze jest
możliwość obejścia tego tunelu od drugiej strony, ale jak w niego już wlezę, a wiecie, że jestem trochę tak uszkodzony, to jak wlazę w ten tunel na St. Pauli, czyli od strony Landusbrücken i wyjdę tutaj, no to jest sporo, bo ten cały tunel ma około 500 metrów, czyli pół kilometra, tam i z powrotem to jest kilometr. Dla mnie to jest dużo. A jak tu po tej stronie wylezę, to stamtąd do mnie do domu też jest daleko. No, bez tej rolki, bez tego autobusu, no jest to dla mnie pewne wyzwanie, ale po to nowa jakość jest. Spróbujemy tą rolkę. Będę jechał i sobie założę ten ochraniacz na zęby, to sobie tylko nos rozbija albo czoło. Nie, no myślę, że taki źle nie będzie. W końcu kiedyś byłem caterem, byłem serwisowcem i dawałem radę. Nie wiem, ile na dzień dzisiejszy procent tego zostało w moim ciele, w moim instynkcie równowagi. Myślę, że dam radę. Zwłaszcza, że tu nie trzeba pedałować. Na rączkę się wciska się, jedzie. Zobaczymy. Nie trzeba pędzić jak rakieta, można to zrobić powoli. Grunt, żeby bateria starczyła, żeby tam dojechać, bo jeżeli już tam będziemy, to pokażę jeszcze operę Lew, obok stojącą, też ciekawe, bo jest stara i nowa ta opera Lew. Też fajna rzecz, żeby to pokazać, tylko no tam jest kawałek, tu jest kawałek i żeby nie było tak, że mi bateria stanie, bo tam naprawdę jest się tak, powiedzmy, tam jest się naprawdę tak nigdzie, bo to jest strefa czysto przemysłowa, czysto portowa, więc tam poruszają się LKW, czyli samochody ciężarowe przede wszystkim, bardzo słaby jest ruch samochodów osobowych. Zawsze oczywiście na telefon można taksówkę wezwać, ale okej, to by było jakieś wyjście, ale no to już powiedzmy sobie, że to by było takie help. Chodźcie, pokażę wam coś. Tak już jesteśmy na początku marca. Halo, kamera. Ciup. Chodź tu, pokazuj tutaj. Krokusy. Nie wiem, czy pokażesz. Jeszcze bardziej się zegnę. Krokusy. Białe. Dla mnie są niebieskie. Oczywiście, jeżeli tu by była kobieta, bym dostał kupę dupy i powiedziała, że to są jakieś fioletowe, to znaczy na pewno jakąś nazwę by na to wymyśliła. Pamiętajcie, kobiety, my faceci widzimy 3 barwy. Zieloną, czerwoną i niebieską. Reszta to jest wasza strefa, tak? Bo kiedyś też właśnie była rozkmina na temat tego, jak widzi facet barwy. Na przykład, co mogę powiedzieć o tym kościele, w jakim on jest kolorze? Jest w kolorze, ja powiem już teraz ceglanym. Dla mnie byłby czerwony. Oczywiście kobieta by powiedziała, że jest rudy jakiś tam czy coś. Dla mnie jest ceglany. Dobra, przenosimy się na drugie miejsce, wracam później do domu. Spróbuję jeszcze dzisiaj to zmontować. No zobaczymy. Dziękuję, na razie, do widzenia.